Stambuł, megametropolia, powstała na 2 kontynentach, azjatyckim i europejskim. Podróżni i imigranci przybywają tu z całego świata. Przystosowują się i starają przetrwać w swoistej przestrzeni między wschodem i zachodem. Na Bosforze godziny szczytu występują codziennie przez okrągły rok. To ważny etap w dalekich podróżach i najbardziej zatłoczony szlak wodny na świecie. Dziki Stambuł. Największa metropolia Europy leży nad Bosforem, wąskim gardłem między Morzem Czarnym i Marmara. Codziennie 150 tankowców i kontenerowców walczy o miejsce na szlaku wodnym wzdłuż 30-kilometrowego krajobrazu miejskiego. Włoski awanturnik Giacomo Casanova tak mówił o Stambule. Nie ma na świecie czegoś, co można by porównać do czaru tego miasta. Stambuł to koniec jedwabnego szlaku, dawnej drogi handlowej z Chin. Tędy docierały na zachód morele, tulipany i porcelana. Handel przyczynił się do powstawania nowych idei i ogromnego bogactwa. Splendor dawnych imperiów widać na każdym kroku. Morze Marmara jest ciepłe i silnie zasolone. Jeden prąd kieruje słone wody na północ przez cieśninę Bosforu do Morza Czarnego. Drugi prąd z Morza Czarnego wprowadza wysłodzoną wodę do słonej. W rezultacie tworzy się dwukierunkowa trasa dla ryb, pokarmu morświnów, delfinów, butlonosów i dzieci ulicy ze Stambułu. Ci łowcy odnoszą więcej sukcesów niż rybacy. Mimo wszystko to cud, że delfiny są w stanie tu przetrwać w mocno zatrutym środowisku przy nieustannym hałasie silników jednostek pływających. Tak jak stłoczeni rybacy na moście Galatea, delfiny też są stałą częścią życia miasta. Dwa razy do roku Bosfor jest sceną wspaniałego spektaklu przyrody. Wiosną 500 000 bocianów zatrzymuje się tu w drodze do europejskich gniazd, a jesienią wracają, pielgrzymując do swojej Mekki. Bociany kierują się wewnętrznym kompasem i gwiazdami. Jednak punkty odniesienia, jak cieśnina w Stambule, są ważnymi wskazówkami w nawigacji. Liczy się każdy dzień w próbach dotarcia do gniazd w Europie, by inne ptaki ich nie zajęły. Zgranie w czasie jest bardzo ważne. Jeśli przylecą za wcześnie, pożywienie wciąż będzie przykryte śniegiem i lodem. W locie na długich odcinkach między Afryką i Europą bociany wykorzystują kominy termiczne. Szybowanie na prądach zaniesie je dalej, niż zaniosłyby je same skrzydła. Stambuł jest okazją do koniecznego odpoczynku. Podróż do Europy zbiega się z corocznym odradzaniem się wiosny. Stąd legenda, że bociany przynoszą dzieci.
Azjatycka część lądu ma liczną populację zwierząt, w tym 7 000 wilków szarych. Euroazjatyckie wilki były inspiracją dla baśni europejskich. Tymczasem ten młody samiec nie jest wilkiem, to wilczak, dziecko wilka i psa. Nadchodzi pora ważnych spotkań. Każdej wiosny dziesiątki tysięcy bocianów czarnych przelatuje przez Stambuł w drodze do swoich miejsc lęgowych. Gdy tylko przylecą do Europy, natychmiast znikają w lasach. Wilczak kieruje się do miasta. W środku wiosny gadożery zwyczajne i myszołowy krążą nad mostami Bosforu w imponującej liczbie. 5 000 gadożerów i 100 000 myszołowów dołącza do 1 000 000 drapieżców kierujących się ku Europie. W ciągu zaledwie kilku tygodni 1 miliard ptaków przekracza wąską cieśninę między kontynentami. Wiosną dzicy mieszkańcy miejskich parków stoją przed trudnymi wyzwaniami. Wiewiórka kaukaska jest jedną z najstarszych mieszkanek miasta, a Stambuł jest najdalej wysuniętym punktem jej terenów na zachód. Wiewiórka nie ufa takim przybyszom jak Aleksandretta obrożna, szczególnie w czasie lęgów, bo aleksandretty często zajmują dziuple wiewiórek. Młode ptaki zakładające dopiero rodzinę są szczególnie irytujące. Kiedy już się zadomowią, skupiają się na tworzeniu więzi, choć nieustannie mają oko na sąsiedztwo. Zanim letnie liście zasłonią widok, można dojrzeć intymny świat życia wspólnoty. Aleksandretty to papugi, które przybyły tu w klatkach z Indii 2300 lat temu z Aleksandrem Wielkim. Kilka ptaków uciekło i skolonizowało nowy habitat. Dzięciołki i wiewiórki są bardzo wybredne w wyborze miejsca do życia. Aleksandretty wprowadzają się tam, gdzie się tylko da. Sporo obszarów wschodniego Bosforu zajmują tereny wojskowe, zamknięte dla ludzi, ale dostępne dla młodego wilczaka. Wejście do miasta oznacza kontakt z innymi zwierzętami. Tymczasem teraz pora, by się samemu pobawić. Wilczakowi nie zawsze uda się znaleźć watachę czy partnerkę. W dużym mieście ma przed sobą niepewną przyszłość. Kolonia czapli siwych żyła w ogrodach pałacu Topkapi od czasów sułtańskich.
Ich królestwo jest wysoko nad ziemią, w koronach platanów. Blisko 60 par ma tutaj lęgi, chociaż pożywne mielizny, na których kiedyś żerowały, znikły pod rozrastającym się miastem. Te ptaki są gotowe przelecieć dziennie 40 kilometrów w poszukiwaniu pożywienia, byleby zachować swoją enklawę w środku miasta. Przynajmniej nie brakuje im materiałów budowlanych. Mają duże zapotrzebowanie na gałęzie i witki. Dwadzieścia metrów niżej na dole widać także patyki. Czaple siwe są na ogół monogamiczne i to samiec dostarcza budulca. Czasem jego podarunki mają podwójny cel. Na dole zrywanie kwiatów jest karalne. Dla ptaków nie istnieją żadne przepisy. Skradziona gałązka z parku to dar, niespodzianka i oznaka miłości. W każdym mieście są peryferia i centrum. Nabrzeże jest niezbyt ekskluzywnym adresem. Ptaki odprawiają swój poranny rytuał. Niektóre suszą skrzydła w czasie pływania, tak by móc w mgnieniu oka wystartować do lotu. Inne korzystają z podwózki lub po prostu znikają z widoku. Kolonia kormoranów i kormoranów czubatych umieściła się na falochronie przy Kadikoy, gdzie kutry rybackie i promy przepływają dosłownie co 10 minut. W przeciwieństwie do innych ptaków nurkujących, kormoranom mokną pióra aż do skóry, co utrudnia im potem latanie. Dlatego większość czasu spędzają na suszeniu swoich ciemnych piór. Przez pierwszych kilka tygodni młode pisklaki są całkowicie zależne od rodziców, którzy je grzeją i chronią przed pogodą i wrogami. Oczy w kolorze jadeitu nieustannie wypatrują zagrożeń. Samica kormorana czubatego pilnuje małych przez 53 niespokojne dni. Kormoran i mewa starannie nawzajem się ignorują do czasu, gdy pojawi się soczysty robak. Chyba że robak okaże się kawałkiem starej liny. Gniazda kormoranów są ciągle rozbudowywane za pomocą tego, co znajdą. Trzeba być cały czas czujnym. Gdy matka zajmuje się pisklakiem, ta para kręci się przy jej gnieździe.
Jej unieruchomienie daje szansę na uszczknięcie czegoś do własnego gniazda. Kradzież jest integralną częścią ich życia, nawet obrabowanie własnych krewnych. Wymykanie się nic nie da. Pora, by pan tego gniazda pokazał moc. Wyciągnięta szyja i potrząsanie głową to silne gesty groszące. Instynkt gniazdowania jest zbyt silny, by zważać na uczucia licznej rodziny. Rezultaty wywołują zasłużoną aprobatę. Włamania i budowanie, prezenty i rabunki tworzą więzi łączące kolonie. Kormorany czubate są sezonowo monogamiczne i rozmnażają się raz do roku. To zmusza do uporczywości, a czasami to samica ląduje na górze. Bez wątpienia dzicy mieszkańcy Stambułu potrafią się przystosować do nowego otoczenia. Jeżyki alpejskie osiedliły się w centrum miasta, na bulwarze prowadzącym do słynnego Taksim Mejdani. Jeżyki, w przeciwieństwie do innych ptaków, ze względu na budowę łap, mają trudności ze stąpaniem po ziemi, dlatego nazywane są beznogimi. Natomiast potrafią spędzić ponad pół roku w powietrzu bez lądowania. Żywią się wysoko latającymi owadami nazywanymi aeroplanktonem. Niemniej wiosną muszą się zatrzymać na lęgi i to sprawia pewne problemy. Niewielka zmiana przy gnieździe rodzinnym stanowi prawdziwe wyzwanie. Pisklęta w razie konieczności potrafią czekać. Gdy nie są długo karmione, funkcje ich ciałek spowalniają, by oszczędzać energię. W ten sposób przeżywają burzliwe pogody, w czasie których owady znikają. Bliższe zbadanie jeżyków alpejskich pokazuje coś zdumiewającego. Od chwili narodzin ptaki goszczą ektopasożyta, kurcinkę. Mimo że kurcinka karmi się jej krwią, na ogół nie przeszkadza ptakom, a jej cykl życiowy jest ściśle związany z okresem lęgowym gospodarza. Nauka nie potrafi wyjaśnić, jakie są korzyści z tej więzi. Plaga kurcinek zdaje się raczej wzmacniać kolonię niż ją niszczyć. Udało się. Pora głodowania mija i życie wraca do normalności.
Tymczasem Wilczak wyszukał drogę do południowego krańca miasta. Raczej nie znajdzie tu swojego terytorium, bo ma zbyt silną konkurencję ze strony bezpańskich psów. Przeludniony Stambuł jest zagrożeniem i jednocześnie szansą dla Wilczaka. Zaczeka na zapadnięcie nocy, zanim ruszy dalej. Peryferie Stambułu to labirynt zapachów, a bogactwo śladów zapachowych świadczy dobitnie o tym, że teren jest zajęty. Z kolei most nad Bosforem jest ziemią niczyją. Tylko kilka psów go oznaczyło, a trop wiedzie na drugą stronę. Teraz można swobodnie przejść przez most, bo o świcie będzie tu bardzo tłoczno. Na drugim kontynencie Wilczak dalej prowadzi poszukiwania. Ta część miasta to plątanina wież i minaretów. Pałac Topkapi, od setek lat rezydencja sułtanów, to zielona wyspa. Niewielu zwiedzających zwraca uwagę na egzotyczną, dziką przyrodę nad głowami. Wróbel zwyczajny z murów pałacu ma nowego sąsiada. Taki przybysz to dowód na istnienie życia w Stambule. Majna brunatna całkiem niedawno się pojawiła z południowo-wschodniej Azji. Jest wszystkożerna i świetnie się odnajduje w miejskim ekosystemie. Majna to krewna szpaka i jedna z wielu imigrantów na terenie Topkapi. Aleksandretta Większa, trochę masywniejsza od Aleksandretty Obrożnej, to kolejny przybysz będący nieoficjalnym władcą wyższych poziomów w parku. Majna jest ptakiem towarzyskim, w przeciwieństwie do kawki. Te dwa gatunki często biją się o resztki żywności porzucone przez turystów. Aleksandretta jest wegetarianką. 2 piętra niżej wrona z podgatunku Corvus corone nakrywa do stołu. Przystosowała się do fast foodu gości zwiedzających pałac i jest mistrzem w osiąganiu celu. W parku Gülhane, będącym kiedyś ogrodem różanym sułtana, stół gotowy do pikniku, ale tylko dla jednego biesiadnika. Wyżej Aleksandretty skupiają się na pąkach platana.
Te ptaki rozprzestrzeniły się po ich nielegalnym przywozie, gdy je uwolniono w latach 90. XX wieku. Papugi się osiedliły, a gdy zgęstnieje listowie, kryją się przed wścibskimi oczami. Wejście do gniazda wymaga nieco poszerzenia. Papugi coraz bardziej podbijają miasta europejskie. Rozmnażają się wcześniej od innych ptaków, a ich dziuple mogą być wykorzystywane przez dzięcioły lub nietoperze. Młodziki nie śpieszą się z porzuceniem rodziców, bo dostają pokarm za darmo. Prywatny ogród Różany Sułtana jest teraz najstarszym parkiem publicznym, a pierzaści goście z Azji przydają uroku eleganckiemu otoczeniu. W ich rodzinnych krainach, w Indiach i Izraelu, aleksandrety uważa się za szkodniki. W Europie są chętnie widziane, bo pięknie ubarwiają listowie. Wilki to ostrożne zwierzęta, zazwyczaj unikające ludzi. Z kolei wilczaki zapuszczają się do dzielnic mieszkalnych. Stopień odwagi zależy od indywidualnego charakteru danego osobnika. Ulice są puste, ale to nie znaczy, że nie są pilnowane. Bezpańskie psy stanowią integralną część życia w Stambule. Są rejestrowane, zaopiekowane i karmione. Jednak nie są udomowione, mają żyć na wolności. To może być dobre życie dla wilczaka, jeśli znajdzie sobie miejsce. Dla mieszkańców Stambułu psy strzegą ich przed dzikimi zwierzętami. Burzyki śródziemnomorskie widzi się wszędzie w Stambule, ale niewiele wiadomo o najszybszych i najelegantszych rybakach Bosforu. Ptaki podobno gniazdują na dalekich wyspach na Morzu Marmara. Śpią i nurkują po ryby w locie. Są zazwyczaj samotnikami zbierającymi się tylko na połowy. Luźne stada burzyków przemykają nad powierzchnią wody, nieustannie szukając pożywienia. Czapla siwa ma stałe miejsce spotkań na targu rybnym blisko mostu Galata. Krzątanina rybaków przyciąga czaple o tej samej porze każdego ranka. Ta czapla należy do kolonii gniazdującej w Topkapi. Nie przebyła 40 kilometrów, by się trudzić łowieniem.
Promy z doków Złotego Rogu obok małego targu rybnego Czapla uważa za swoje terytorium. Niewielu zauważa, gdy się tu zapuszcza, by zabrać swoją działkę z połowu. Jednak powinna zachować czujność. Mewy także się gromadzą, ale nie mogą konkurować z tak eleganckim konsumentem. Czapla demonstruje mistrzowską sztukę spożywania pokarmu pokrytego łuskami. Polujące delfiny przyciągają mnóstwo uwagi. Natychmiast dołączają do nich inne rybojady w nadziei skorzystania z wysiłków delfinów. Stado mew srebrzystych ignorujących płynące statki to widomy znak, że delfiny są na łowach. Mewy na ogół mają lęgi na ziemi, ale w Stambule wolą bezpiecznie gniazdować na płaskich dachach. Miejskie dachy są często sceną spektakularnych potyczek. Mewy agresywnie bronią swoich młodych przed każdym sąsiadem, który zbytnio się zbliży. Pora dołączyć do połowu. Młode ptaki wychylają się tylko na dostawę pokarmu. Jednak jak należy jeść rybę? To umiejętność, której trzeba się nauczyć. Matka pokazuje młodym, jak rozrywać zdobycz. Czas na deser. Resztki wracają tam, skąd pochodzą. W gorące letnie dni mieszkańcy miasta szukają wytchnienia w rezerwacie Belgrad Forest. Las jest habitatem dzika euroazjatyckiego, jelenia i, jak reszta Stambułu, watachy psów. Rozległy las pozwoli wilczakowi nawiązać pierwszy kontakt z bliskimi krewniakami.
By zostać przyjętym przez Watachę, wilczak musi się poddać skomplikowanej grze i hierarchii. Sukces zależy od wielu czynników. Przede wszystkim nowego przybysza musi zaakceptować dowódca Watachy. Wilczak jest w stanie pokonać pojedynczego oponenta, ale wobec całej Watachy jest bezsilny. Po zdobyciu przez Turków Belgradu w 1521 roku tysiące jeńców z Serbii odbudowywało stary rzymski akwedukt. Od tamtej pory miejsce jest nazywane Belgrad Forest. Woda nadal płynie stąd do serca miasta. ...336 kolumn cysterny bazyliki ma 1500 lat. To tajemnicze miejsce znajduje się głęboko pod ziemią. Niewiele osób wie, że w tej wodzie żyją ryby. Ten karp nigdy nie ogląda światła dziennego. Podróżni w XVI wieku relacjonowali o niezwykłym zwyczaju mieszkańców Stambułu, którzy schodzili do piwnicy, by łowić ryby na obiad. Pierwotnie karpie były hodowane do oczyszczania wód. Teraz to blade duchy w świecie bez światła i upływającego czasu. Pod koniec lata bociany wracają z północy. Rozwój miasta zmusza ptaki do gniazdowania 40 km dalej od Bosforu. Setki tysięcy bocianów czeka na odpowiednią pogodę, by przelecieć Stambuł i cieśninę w drodze do zimowych kwater. Kryty bazar w Stambule jest ostatnim przystankiem na jedwabnym szlaku. Gdy zapada wieczór, wciąż jest pełen gwaru, kolorów i zapachów. Gdy podróżujący codziennie do pracy opuszczają miasto, pierzaści rybacy znajdują sobie bezpieczne miejsce na spanie. Kupcy z bazaru egipskiego kończą dzień i zamykają stoiska. Nadchodzi pora nocnych myśliwych, skuszonych resztkami żywności i rozmaitymi okazjami. Tak jak bezpańskimi psami, mieszkańcy Stambułu opiekują się również bezpańskimi kotami. Gdy tylko ostatni kupiec opuści wąskie alejki bazaru, koty przejmują teren. Kurtyna w górę dla nocnych myśliwych.
Szczury nigdy nie były mile widziane na tym bazarze. Koty zazwyczaj unikają agresywnych gryzoni w obawie przed pogryzieniem. Setki lat temu kupcy z Kairu i Aleksandrii wprowadzili tu specjalistkę od zajmowania się szczurami. Kuna domowa znakomicie sobie żyje w pobliżu ludzi i na dobre zadomowiła się w tym mieście. Bazar jest jej ulubionym terenem łowieckim. Kuny są członkami rzędu drapieżnych z rodziny łasicowatych. Koci mieszkańcy bazaru zostawiają im pole walki. Mimo że kuny jedzą warzywa, ruszające się cele są bardziej kuszące. Na wprowadzeniu kun do historycznego centrum miasta skorzystali ludzie i większość zwierząt. Zbliża się chłodny front. Jesienią Stambuł jest miastem wiatrów. Północno-wschodni wiatr Poyraz chłodzi miasto w lecie. Teraz wiatr z południa Lodos doprowadza zwierzęta i ludzi do swoistego amoku. W takie dni jak te dziki włączają się w morski szlak w cieśninie. Dziki są znakomitymi pływakami. Potrafią nawet blokować nozdrza. Migracja została zainicjowana przez zmiany klimatyczne i wstrząsy podziemne. W tych dniach dzikie zwierzęta często przekraczają Bosfor, by uciec z miasta. Przepłynięcie cieśniny to wyczerpująca sprawa. Jeden z dwóch dzików dotarł do lasu. Drugi znalazł kolejną cywilizację. Nie wiadomo, czy trzeci most Bosforu zmniejszy ruch drogowy, czy też jeszcze więcej ludzi zagości w zatłoczonej metropolii. Bez wątpienia jest coraz mniej miejsca na przemieszczanie się ludzi i dzikich zwierząt. Ptaki są mistrzami przystosowywania się do zmieniającego się otoczenia i ekstremalnych warunków. Oto podniebne akrobacje w silnym, zimnym wietrze Mekerel. W Stambule każdy wiatr ma swoją nazwę. Niektóre ptaki wolą przeczekać. Lądowanie na piorunochronie może być ćwiczeniem lądowania w wietrze na czubkach drzew, albo po prostu zabawą. Pałace i wille wzdłuż Bosforu stoją obok pompatycznych budynków wiktoriańskich i tych z orientalnym splendorem, w regionie od tysięcy lat kształtowanym przez migrację i handel.
Miasto nad Bosforem jest już jednym z największych na świecie. W jednym z ostatnich ciepłych dni roku wilczak przynosi się na obrzeże miasta. Wyczerpanym bocianom wilczak nie grozi, bo nie potrafi się skupić wśród wielu tysięcy ptaków. Z owcami poszłoby mu zdecydowanie łatwiej. Są bardziej oczywistymi ofiarami, nie mogą odfrunąć. Więcej ptaków migruje jesienią niż wiosną. Starszym towarzyszą teraz ich młode. Mimo silnego instynktu nawigacyjnego, młode bociany wciąż potrzebują przewodnictwa rodziców w czasie pierwszej podróży do zimowych kwater. Po wielu dniach oczekiwania ptaki wypróbowują poranne prądy powietrzne. Najpierw tylko kilka startuje, potem coraz więcej. Indywidualiści, przywykli do samodzielnych lotów, teraz synchronizują swoje loty z innymi, by tworzyć ogromne stado. Im liczniejsze stado, tym silniejsza chęć do wybrania się w daleką podróż. W końcu, gdy nadejdzie odpowiedni bociani wiatr, tysiące wyruszają na wspólną wyprawę do afrykańskich zimowych siedlisk. Nie wszystkie dotrą do celu. Ptak, który na tym etapie jest już słaby, nie przetrwa trudów podróży. Rolnicy przywykli dzielić się swoimi polami z bocianami. To odwieczna tradycja. Wilki odgrywają główną rolę w tureckich mitach i legendach. Jeden z mitów opowiada, jak po pogromie całego plemienia jedyne dziecko, które przeżyło, zostało wykarmione przez wilczycę Asenę. Dlatego wszyscy Turcy są potomkami tego chłopca. Wygląda na to, że ten wilczak jest bardziej psem niż wilkiem. To chyba ostatnia wycieczka tego lata. Wraz z chłodniejszymi dniami wilczak wróci do miasta. Pojawienie się mew śmieszek zapowiada przyjście zimy do miasta na 2 kontynentach. Po krótkiej przerwie Stambuł ma nowych gości. Gdy promy Bosforu przeczekują pogodę, pojawiają się inni turyści. Szpaki przejmują władzę na niebie nad pałacem Topkapi. Śnieg drapuje miasto na biało, jak w suknie derwiszów. W Stambule wciąż jest miejsce dla każdego, dla rodzimych mieszkańców
imigrantów i tygla, który tworzą.